Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Rozmów na offroadowym szlaku. A w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy powiedzieć terenówka w zimie i tak naprawdę jak do tego tematu podejść. I a propos przygotowania, i a propos jazdy. Terenówka pod kątem przygotowania do zimy różni się czymś od zwykłej osobówki? Trochę tak, bo dochodzi pewnie trochę rzeczy. I odejmuje się parę rzeczy. Jest prościej. Zacznijmy od rzeczy, które są jasne i wydawałoby się, że są pewne, od których by trzeba było zacząć. Nie zacząć. dla wszystkich są jasne. Dlatego mówię, wydawałoby się. Te rzeczy, które wydawałoby się, że są jasne, powtórzę jeszcze raz, więc zaczynamy. Wydaje się, że akumulator, pierwsza rzecz. No, akumulator tak. To w zasadzie, dobra, powiedzmy o tych rzeczach, które są do każdego samochodu w miarę uniwersalne. Czyli tak, akumulator, ja bym powiedział potem jeszcze kwestia uszczelek, kwestia wycieraczek. Tak. I tak bardzo rozpropagowana na każdej chyba grupie offroadowej, a przede wszystkim na tej bardziej snobistycznej, czyli na grupie Wranglera, opony. Myślałem, że powiesz o patrolu. Nie, bo na patrole mają to ludzie w nosie, tak jak ja mam to w nosie, ale na grupie Wranglera, ponieważ ludzie tego częściej używają, cały czas jest temat opon i on się przewija przynajmniej raz dziennie. Tak, wydawałoby się, że są bardziej świadomi, bo podchodzą do tego chyba trochę bardziej świadomie, można tak powiedzieć. Ale nie mówię, że ci drudzy w ogóle nie podchodzą świadomie, ale powiedzmy, że... Ci drudzy nie mają podejścia do niczego, no. Faktycznie. Dobrze, przede wszystkim warto sprawdzić stan naszego akumulatora i nawet jeżeli jest dobry, to ja często ładuję akumulator w trakcie zimy, w sumie w trakcie roku nawet, ponieważ jak auto jest mniej używane, mniej na co dzień, a nawet jeżeli, to pobór prądu w zimie jest bardzo duży, a może być mało czasu na to, żeby ten prąd uzupełnić. A jak dodamy do tego jeszcze wyciągarkę w zimowych, mroźnych warunkach, to bardzo szybko może się okazać, że tego prądu w akumulatorze na rozruch nie ma, a jak mówimy o dieslu, to w ogóle. A tak naprawdę to ma padnięty, tylko nie chcę mu się go zmienić. Jest wystarczająco. Odpala. Tak, ale nie, generalnie tak. Akumulator jest bardzo istotną kwestią. No ja też generalnie jak mam w garażu, to auto mam podpięte cały czas akurat do CTK i jest to takie podtrzymywanie prądu. Zresztą bardzo popularny patent w Szwecji, we wszystkich krajach skandynawskich, jeżeli o to chodzi, bo tam mają bardzo często takie podłączenia. Właśnie jak kupujecie auto ze Szwecji, często ma taki wtyk. Raz na podgrzewanie, dwa na ten temat. No ale przejdźmy dalej. Opony. Tak, opony. I tutaj jest ta kwestia tych oponek ze śnieżynką, czyli tak. Nikt wam nie broni jeżdżenia na innych oponach niż te bez śnieżynki, czyli nie musicie jeździć na śnieżynce i na nieśnieżynce, jeżeli mówimy o samochodzie osobowym, jeżeli mówimy o samochodzie, który się porusza w Polsce. Znaczy nie do końca jest tak, ponieważ jeżeli mówimy o oponach terenowych, musimy też wejść na temat opon diagonalnych, tak, dobrze mówię, które nie mają homologacji drogowej. Tak, mówimy generalnie o oponach, które mają homologację. No tak, ale mówię, że to też dużo osób jakby też jeździ na tym na co dzień, więc musimy na to zwrócić uwagę, że opony typu Extreme zazwyczaj, czyli Simexy, wszystkie jego odmiany, czy Landragony, czy właśnie Journeye, czy co tam jeszcze jest, Alligatory, czy inne tego typu nazwy, wszystkie Extreme, które są diagonalne, nie mają homologacji drogowej. I teraz wchodzimy na temat, które mają homologację drogową. One mogą mieć homologację do jazdy w zimie albo w lecie. Tak, ale też jest ważna rzecz, bo na oponach typu MT możecie zobaczyć taki znaczek M+, Mud and Snow. Tak. Dupa. To nie ma homologacji zimowej. To nie ma homologacji zimowej, to jest generalnie sugestia, że możecie. Więc jeżeli mówimy o MTK-ach, ja na przykład jeżdżę cały rok na MTK-ach, bo dla mnie zima to jest w sumie bez różnicy. To auto nie jest na daily, więc jakby wsiadając do niego wiem, że zaczynam przygodę. Każdy dzień z Wranglerem jest taki sam. Tak, no ale pytaj, trzymasz po prostu odpowiedni dystans, wiesz, że jesteś świadomy. Druga sprawa jest taka, że jest kwestia napędowa. Masz na ten napęd na 4, to czemu jak jest ślisko, masz go nie użyć? Po prostu wrzucasz na 4 i tyle. Ja tak samo jeżdżę, zapinam już sprzęgiełka w garażu i wiem, że jadę, no to po prostu spinam na 4, cześć pa i jeździsz, nie? Dokładnie, no to jedyne co to hamowanie faktycznie jest trudniejsze, no i trzymanie w zakrętach też może być trochę inne, szczególnie ronda. Jak masz włączony tylko napęd na tył, wyłączone ESP, co we Wranglerze można zrobić bardzo łatwo, można też go nigdy nie włączać, to wtedy jazda po rondzie jest sympatyczna. Za niedługo mają wejść przepisy, które stwierdzą, że
za wprowadzenie samochodu w poślizg, czyli tak zwany drift. Będą zabierać samochód. No tak, tylko teraz jest pytanie a propos jeszcze tych przepisów, tak nazwijmy, co jest driftem, bo jeżeli ktoś wpadnie w poślizg, bo może mu się zdarzyć wpaść w poślizg. No ale to kwestia interpretacji. Może się zdarzyć. Na razie nie widziałem jeszcze gotowego projektu ustawy, więc nie mogę się odnieść, co to znaczy driftu i wprowadzić. Na razie mówię oczywiście o zapowiedziach medialnych, bo to się bardzo dobrze sprzedaje, a to co z tego wyjdzie, to może się okazać, że nic nie wyjdzie. Także tutaj inna sprawa. Wracając do rzeczy takich standardowych, czyli to, że musicie trzymać dystans od samochodu z przodu jest pewne, troszkę większy w zimie na MTK-ach, w ogóle w zimie na MTK-ach tym bardziej. Zawsze trzeba trzymać ten dystans, No, musi być odpowiedni. Przepisy mówią, że taki, który pozwoli ci wyhamować samochód, ale to oczywiście tyle, jeśli chodzi o przepisy. No tak, tylko że bardzo bezpiecznie. Właśnie, ja polecam przyjąć sobie taką zasadę. Generalnie mówimy o jakichś tam drogach ekspresowych, jest to przyjęcie, że tam ma być połowa odległości. Tak, to sprecyzuję. Generalnie na drogach ekspresowych i autostradach jest to przepis, który istnieje, więc to nie jest tylko sugestia, że odległość pomiędzy poprzedzającym samochodem powinna być połowę twojej prędkości wyrażonej w metrach. Czyli jak lecisz 140, to 70 Zajebiście, metrów. tylko weź sobie to oblicz, 70 metrów na szybkości. To jest bardzo proste według mnie, ponieważ na autostradzie i na drodze ekspresowej masz słupki co 100 metrów. Jest to bardzo prosto przeliczyć. Jeżeli lecisz 140, to dobrze by było, żebyś ty był na słupku teraz, a samochód przed tobą już był prawie przy kolejnym. To masz mniej więcej pewność. No właśnie, mniej więcej, a nie ma to określone. No oczywiście, wiesz, tak by nikt cię nie będzie łapał za 5 metrów najprawdopodobniej. Dobra, ale niektórzy mają tłumaczone, że tyle to jest 20 centymetrów. No i tutaj się zaczyna problem w mierzeniu odległości. Rozumiem, tak by tą samą dyskusję moglibyśmy mieć na przykład o używaniu tylnego światła przeciwmgłowego. Ile metrów? Ale wiesz, jak jest na tym. Znaczy światło przeciwmgłowe to jest jedno, ale można sobie przyjąć bardzo łatwą zasadę, którą tak naprawdę można stosować wszędzie. Czyli jest zasada 3 sekund. Tak. Czy jedziesz 50 na godzinę, czy jedziesz 150 na godzinę, będziesz miał odpowiednio bezpieczną odległość, jeżeli chodzi o poprzedzający cię samochód. Tak, to jest druga opcja, jaką można liczyć. Ja uważam, że jest dużo bardziej sensowna, bo ma zastosowanie tak naprawdę znacznie szersze i znacznie łatwiejsze jest do policzenia. Liczysz sobie 121, 122, 123 i już wiesz, że jesteś w odpowiedniej odległości od poprzedzającego cię samochodu. Tak, no można. Ja akurat słupki bardzo lubię, więc mi słupki wystarczają. Z drugiej strony, jak macie w miarę nowy samochód, to on też was informuje o tym. On też ma im większa prędkość, tym on informuje was o niebezpiecznym odstępie, za małym odstępie wcześniej, więc on też jest w miarę spoko wykalibrowany. Dobra, mówimy o terenówkach. Już teraz w tym momencie mało która terenówka ma taki radar, który może na to pozwolić. Testowaliśmy Amaroka i miał... No tak, ale mówię o nowych. Nowy Amarok tak. No mówimy o samochodach pewnie 5-letnich maksymalnie w tym momencie, nie? Raptor ma, Ranger, no to wszystkie Rangery będą miały Ineos. Zejdźmy z pick-upów, no. To Ineos Wrangler też ma. Wrangler też ma. No i koniec. Tak, ale wracając do... Bo nie ma nowych terenówek. No, Toyota jest Land Rover 250. Toyota Land Rover, tak. Toyota Land Rover, tak. Land Cruiser 250. Tak, no, Volkswagen... Ford Amarok, tak? Tak, Ford Amarok, tak. No to będziemy mieli, jeżeli będziemy mieli taką okazję, to wam na pewno pokażemy o tej Toyocie. Tak, wracając do zimy. Mówiliśmy o oponach i teraz tak, jeżeli używacie samochodu bardziej w mieście, bardziej na co dzień, moja sugestia, to Ateki z zimową homologacją, to jest bardzo dobre rozwiązanie. I tutaj wiele firm posiada takie opony w swojej ofercie. Ale takim królem generalnie w Polsce jest Golander. Jest generalnie Golander G015, która generalnie w Polsce się bardzo dobrze sprzedaje na ziemię, jest przez wiele firm polecana. Teraz ma wyjść G018, tak. Ma być następca, więc temat jest do sprawdzenia, ale ta G015, no to od lat wszyscy polecają. Tak samo mam znajomych, którzy jeżdżą w krajach skandynawskich i też tam uważają, że ta opona na te ich warunki jest świetna. Tak, i to jest opona, którą możecie jeździć tak naprawdę cały rok. Możecie mieć i zimę, i lato zrobioną. Jeżeli pojedziecie w niemieckie czy austriackie góry, francuskie, włoskie, gdziekolwiek, tam gdzie jest obowiązek jazdy w zimie na zimowych oponach, ta opona spełnia te wymagania. No to jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, no to faktycznie opony, no to mamy już wyjaśnione, chyba. Tak, warto tutaj też popatrzeć sobie na płyny eksploatacyjne, więc tu będzie lista pewnie dłuższa, bo ja bym zaczął od płynu hamulcowego.
Wiesz co, no, płyn hamulcowy, żeby zamarznął, to jest naprawdę bardzo duży problem. Jego stan, jego dbanie to powinno być bardziej pod kątem zagotowania, czyli generalnie bardziej latał. No to też, ale pytanie, jak często zmieniasz płyn hamulcowy, a jak często ludzie to robią? Czy płyn się chyba powinno co 5 lat zmieniać, jakoś tak? Co 2. Co 2 lata? Tak, w moim osobowym samochodzie producent zaleca co 2 lata. Dobra, ale ty masz trochę inne, ale chyba realnie jest takie co 5 lat. No ale generalnie wymiana tego płynu hamulcowego jest dość problematyczna. Trzeba potem odpowietrzać. Ale coś, co możecie zrobić prościej, to przede wszystkim sprawdzić temperaturę zamarzania waszego płynu chłodniczego. I to jest istotne, bo dobrze było, żeby wam nie zamarzł i nie rozsadził chłodnicy chociażby. Jeżeli ma kolor brązowy, w przypadku, kiedy był początkowo różowo-czerwony, to znaczy, że już jest do wymiany. Jeżeli był zielony i ma nadal kolor brązowy, to też jest do wymiany. Tak, ale są do tego narzędzia, którymi możecie sobie sprawdzić temperaturę zamarzania waszego płynu. To się jakoś nazywa śmieszne, takie jak wygląda jak peryskop. No, to jakoś tam, jakąś ma tam... to wcale nie jest drogie. Tak by. Nie, ale to podejrzewam, że większość mechaników ma, więc to wziąć próbkę i nalać, no, żaden problem, nie? Dokładnie, to jest to. Płyn do spryskiwaczy to taka rzecz, która się wydaje banalna, ale mam takie doświadczenia z płynami do spryskiwaczy, że te do minus 15 zamarzają przy minus 5, te przy minus 22 zamarzają przy minus 10. Oczywiście one nie zamarzają w zbiorniczku, bo oczywiście to nie jest problem. Problem jest wtedy, kiedy ten płyn znajdzie się na zimnej, lodowatej szybie, bo wiele razy miałem sytuację, w której płyn generalnie zamarza na szybie. Miałem spoko szybę, teraz mam zamarzniętą po spryskaniu. No tak, żeby było tak i tak ona się tak rozmazuje, robi taką warstwę idealną do zamarzania. No tego jest trochę. Tak, także ja mam w sumie 2 rodzaje płynów. Mam ten na minus 22 i na minus 35 i sobie je dawkuję. Łatwo jest się przygotować, raczej do minus 35, bo taką informację znajdziesz. A ja tyle przetwarzam płynu do spryskiwaczy ze względu na jazdę autostradową, że to dla mnie jest szybciej go doleję niż... Tak, no ale nie, no generalnie płyn do spryskiwaczy tak, no jest też dobrej jakości, sprawne wycieraczki do szyb. Dlaczego? Ponieważ zamiast rozmazywać ten badziew, no to wypadałoby, żeby go zbierały, to raz, 2, wycieraczki do szyb też się pielęgnuje, też się czyści, mianowicie robi się to w ten sposób, że bierze się co? Bierzą się takie chusteczki są do tego, no albo po prostu gąbkę z płynem do naczyń i trzeba to tak ładnie zebrać. Tak, ja akurat zmieniam wycieraczki zazwyczaj właśnie przed zimą, bo wtedy taką na jesień, bo wtedy jest najwięcej takich sytuacji, w których się przydają, czyli jesienne deszcze, ciemno i ten śnieg z Co jest ważne, nie używajcie wycieraczek, jak macie zamarzniętą szybę albo nierozmrożoną do końca, bo jedno przelecenie gumy wycieraczki po takim zamarzniętym czymś, to możecie kupić sobie nowe wycieraczki. Bo możecie po prostu uszkodzić. No i fajnym rozwiązaniem, jeżeli ktoś ma i polecam używać, to jest ogrzewanie postojowe, czy to mokre, czy to suche, generalnie zagrzanie tyłka przed tym, znaczy zagrzanie samochodu przed tym, jak się jedzie i auto jest już ciepłe, to jest fantastyczne. To jest naprawdę genialne. Ja mieszkam normalnie w bloku i w swojej osobówce to mam, to chciałbym mieć to w każdym samochodzie, żeby tak to było. Tak, rzecz z autopsji, którą mogę wam opowiedzieć, już nie w kontekście wycieraczek, tylko w kontekście ogrzewania, to sprawdźcie sobie, czy macie dobrze i sprawne ogrzewanie, bo w lecie było fajnie, jak była klimatyzacja, nikt ogrzewania nie potrzebował, ale nagle się okaże, że w zimie jakoś tak zimno. W Jeepach jest jeszcze inna przypadłość, ale to już tak by swoją drogą, szczególnie w Vojotach, ale tutaj nie o tym. Chodzi o to, że często się zapychają chłodnice, nagrzewnice. Chłodnice też w sumie, bo to jest ten sam płyn, bo to tak by jest jedno z drugiego. To jest chłodnica, tylko w innej formie, nie? Tak, w drugą stronę, bo ona potem oddaje, więc sprawdźcie sobie, można sobie dolać płynu, wyczyścić, przeczyścić ten cały płyn, który tam jest i żeby to działało, bo nie ma nic gorszego niż jazda w zimie, jak ci leci zimno z nawiewów, nie możesz rozmrozić szyby, w ogóle jest sympatycznie. No i właśnie to jest kolejny temat, czyli generalnie, jeżeli masz wilgoć w samochodzie, masz szyberdach, sprawdź sobie, czy to masz generalnie wszystko drożne, bo temat się zapowiada taki, że jeżeli będziesz miał wilgoć w środku i zaczną ci zamarzać od środka wszystkie szyby i ty musisz to wszystko zacząć skrobać, wszystko zostaje ci na desce, potem to wszystko suszyć. No generalnie, nie wiem, ja mam samochód, który ja bardzo szanuję, bardzo lubię swój samochód i podchodzę do tego, żeby tam był w miarę porządek. No mam akurat taki, a nie inny komfort, ale raczej polecałbym wygrzać auto tak, żeby się wysuszyło, pochłaniacze wilgoci
i żeby to wszystko było w miarę. Dobra, to było w kontekście przygotowania samochodu do zimy, a teraz troszeczkę rzeczy na temat tego, w jaki sposób jeździć w terenie w zimie, bo to jest trochę inna jazda. Przede wszystkim to, czego bym unikał, jeżeli nie wiecie, nie macie sprawdzonego, to jazda po zaspach może być trochę niebezpieczna, ponieważ pod śniegiem nie wiecie, co się znajduje. Znaczy to jest jedno na zaspach, tak samo jak na piasku, można się, moim zdaniem na zaspach się dużo łatwiej zawiesić niż na piasku. Posady są bardziej niereformowane. Śnieg ci się podbija i cię podbija do góry. No chodzi o to, że tak by pod śniegiem mogą być kamyki, mogą być wszystko, mogą być dziury. Często się zdarza, że macie idealnie nawiany śnieg, jest tak równiutko jak od linijki, ale w tym miejscu jest 30 cm śniegu, a tu nagle jest uskok na 2 metry. No, może tak być. No i generalnie jeszcze jest taki temat jazdą, jeżeli chodzi o zimie. Najgorzej jest, jak jest ten taki świeży pierwszy śnieg i masz takie mokrawy, pod spodem masz to błotko takie roztopione i generalnie to jest najbardziej zdradliwe, co może być. W zeszłym roku mieliśmy taką przygodę właśnie na wyjeździe ze sklepem opon i w miejscu, które w lecie przejeżdżasz, w zasadzie nie widzisz tego problemu, to tam walczyliśmy godzinę, żeby w ogóle wydostać jedno auto, bo nie byłeś w stanie pojechać ani do przodu, ani do tyłu, ześlizgiwaliśmy się. No, było naprawdę creepy, a najgorsze jest właśnie, jeszcze to było na delikatnym trawersie, którego tak naprawdę się nie zauważa, a potem na śliskim się go zauważa. I tak, potem tam nie było drzewa, nie było się do czego zaczepić wyciągarką, tam było generalnie zabawnie, powiedziałbym. No jazda w zimie. Też dużo osób w jeździe w zimie, mimo że ma na przykład MTeki czy Extreme i tak dalej, stosuje łańcuchy. I to jest ponoć bardzo fajne rozwiązanie i w tym wypadku jakby na ten rozmiar nasz opon, no to fajnie by było stosować te łańcuchy od tirów, nie? Bo to jest ciężarówek. No, bo ciężarówek, tirów, tak, no, transport, bla, bla, bla. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc generalnie tiry mają fajne łańcuchy. I co jeszcze poza tym, jeżeli chodzi o... No generalnie w miejscach kamienie są bardzo śliskie, bo są zmrożone, tarcia tam nie ma. No w zimie się ciężko jeździ. Tak, bo generalnie nawet jeżeli było błoto, to ono tak by jest pod śniegiem, więc dość, że macie śnieg, to pod spodem jeszcze macie błoto, no niekoniecznie musi być zamarznięte. Tam macie jeszcze kolejny, tam może być jeszcze kałuża, która jest zamarznięta. Lód, który rozwalicie wjeżdżając w taką dużą kałużę, też może uszkodzić rzeczy pod spodem. Byłem nawet świadkiem tego, że raz po prostu lampę rozwaliło, czyli tak się kra podwinęła. Pamiętasz, że wleciała, no u ciebie też. No, lód generalnie, biorąc pod uwagę tego, jak on jest, jak on wygląda, to lód jest generalnie charakterystyki bardziej kamieni typu piaskowiec. On jest twardy i kruchy i może wam naprawdę zrobić krzywdę z samochodem. O rejestracjach spadniętych to już nie wspominam, ale plastikowe zderzaki bez problemu może połamać, czy w jakieś wgnioty na blasze i tak dalej, więc wjeżdżanie ochoczo, jak jeździsz pierwszy raz, ochoczo wjeżdżasz na pełnym ogniu generalnie, bo myślisz, że ten lód sobie taki cieniutki pokruszysz, no możesz potem się spodziewać wyciągania wgnieceń. Może tak być. O tak podstawowych rzeczach jak wymianie oliwy w reduktorze, w silniku, w skrzyni biegów to nie mówię, bo to trzeba na bieżąco, ale zima jest takim okresem, w którym No wypadałoby, żeby ten olej nie był z wodą, bo jak będzie z wodą i wam się to wszystko, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że wam się to wszystko pozaciera, bo jak jest olej wymieszany, generalnie zrobi się taka, nie wiem, plastelina, takie coś, taka pasta, no i co potem zrobisz? No nic, no na zęby to nie pójdzie i będzie... Kabut. Będzie. Pytanie, które bardzo często się pojawia wśród osób, które mają samochód terenowy, a mianowicie napędy, czyli jak jeździć, na jakim napędzie, na jakiej nawierzchni. Czyli generalnie zasada jest prosta. Jeżeli masz samochód, który domyślnie, standardowo ma napęd na tył i dołączasz sobie wajchą napęd na przód, czyli nie masz możliwości jazdy z napędem na 4 koła możesz to rozrysować cały czas, to ważne jest, że możesz ten napęd dołączyć wtedy, kiedy ta nawierzchnia jest po prostu śliska. Czyli to jest generalnie śnieg. Już jeżeli asfalt jest pokryty delikatnie śniegiem, spokojnie jedź na 4. Będzie łatwiej. Nic tam się nie stanie. Nie. No generalnie, dobra, będzie trochę technicznego pitolenia, ale niestety trzeba to tak wytłumaczyć. O co z tym chodzi? Jeżeli nie masz centralnego mechanizmu różnicowego, czyli w samochodach typu na przykład Wrangler JK albo Wranglery JL ze Stanów, albo na przykład Patrole. Fujoty niektóre też mają tylko przecież napęd. Niektóre, no ale załóżmy, no generalnie jeżeli chodzi masz 4 full time'a,
Ale to nie tak zawsze jest na zwanego. przykład 4 full time. Niektórych to jest 4A. 4 auto, 4A. No. Temat jest skomplikowany. Jeżeli nie masz centralnego mechanizmu różnicowego, możesz jeździć na asfalcie, który jest śliski. O co chodzi? Chodzi o to, że przednia oś podczas skręcania i tylna oś podczas skręcania mają dwie różne prędkości, więc ten mechanizm różnicowy kompensuje ci prędkość obrotową z przedniego mostu do drugiego mostu, przez co zazwyczaj nie puści najsłabszy element układu. W przypadku trakcji, czyli asfaltu, będzie najsłabszym elementem układu może być przegub, półoś, mechanizm różnicowy, dyferencjał, może być to satelita, może być to atak, może być to talerz. A jeżeli masz nawierzchnię śliską, uślizgnie ci po prostu oponę. Tyle. Czyli to była teoria, czyli tak naprawdę w praktyce możesz dołączyć sobie napęd, czyli używać stałego napędu, czyli używać napędu na 4 koła na śniegu, traktuj to tak jak shooter. Jedna tylko uwaga, generalnie auto, które ma włączony napęd na wszystkie koła i nie ma centralnego mechanizmu, bardzo źle skręca. To tak z praktyki mówię, że niestety lubi wyjeżdżać przodem, No tak, no bo nie masz... bo generalnie cały czas tam jest napęd. To warto pamiętać. Tak, nie ma tej kompensacji generalnie, to też robić te manewry przede wszystkim. Jazda w zimie, jeżeli nie mamy takiego opon, wszystko bym powiedział 2 razy wolniej, na pewno, 2 razy wolniej. Nikogo to nie zbawi, a potem kolizja czy coś, to są tylko problemy. Jeżeli się spóźnisz gdzieś, to... Jeżeli traficie w takich ekstremalnych sytuacjach na to, że droga jest bardzo, bardzo, bardzo śliska i zjeżdżacie w dół, nie bójcie się nawet zapiąć na śniegu reduktor. Niech to wam działa dla was. Tak by, to po to macie, żeby zapinasz reduktor i bez hamowania jesteś w stanie oblodzoną drogę, czy tam ośnieżoną bardzo ogarnąć po prostu. Jedyne, czego bym się na przykład wzbraniał, jeżeli chodzi o jazdę po asfalcie z akcji z elementów terenowych, to jest jazda na blokadach. Ze względu na to, że każda blokada przy jeździe, kiedy będzie śliska nawierzchnia, wspomaga uślizgi. Tak, szpera to jest dokładnie blokada. Czyli generalnie, jeżeli sobie zapniesz tylną blokadę, to będziesz latać bokiem. Na szczęście w większości aut nie ma takiej opcji bez włączenia reduktora i napędu na 4 buty. No, niestety. No ja to nic nie mówię, ale nie wolno robić takich rzeczy na drogach publicznych. Także jak widzicie, naszym zdaniem tych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przygotowując samochód do zimy i w trakcie zimy jest całkiem sporo. Ja jestem ciekaw, jakie są wasze rzeczy, na które my nie zwróciliśmy uwagi, a wy chcielibyście się z nami podzielić, więc możecie to zrobić w sekcji komentarzy, a na dzisiaj dziękuję. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć. Darmowa aplikacja na Szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj, miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na Szlaku.